No wychodzę, bo tutaj promot pływa i znowu zaczyna się taniec na wodzie. Także bardzo, bardzo przyjemny dzisiaj rejs. No tutaj to jest jak na Marszałkowskiej. No chyba jednak nie udało się zatrzymać, lecimy do tyłu. To nie trzyma, no to... Kotwicowisko. Wkraczam w strefę wojny. No wychodzę, bo tutaj promot pływa i znowu zaczyna się taniec na wodzie. Proszę bardzo. Więc silnik jest do przodu. O, pływa, teraz będzie dopiero, jeszcze tam do przodu. No i znowu jest spokojnie. No dzisiaj woda w zasadzie jak lustro. Pogoda zapowiada się dobrze, ale wczoraj też się zapowiadała dobrze, no a skończyło się deszczem. No trochę jest takich chmurek na horyzoncie. No, będziemy zaraz płynąć i tyle, bo Porto Heli nieciekawe. Nie ma tutaj za bardzo co zwiedzać. Jest marina jedna, druga, kilka miasteczko zwykłe. Nic super interesującego. A płyniemy dzisiaj na Eginę. Chcielibyśmy na Eginę zdążyć do Perdiki. Bardzo lubimy Perdikę. Jest to dość daleko, więc jest godzina 8 z hakiem, więc czas rzucać cumy i lecimy do przodu. Opuszczamy Węgorzewo. Tak, Węgorzewo. Bo nazwa Porto Heli nawiązuje do dużej obfitości węgorzy, jaka tutaj występowała. I płyniemy do Kuropatwowa, bo nazwa miejscowości na Eginie Perdika nawiązuje do dużej obfitości kuropatw, jaka tam występowała. A jeśli jednak wybierzecie się do Porto Heli, tak jak my, no to pamiętajcie, że tutaj są dwa porty. Jest port miejski i port prywatny. Port miejski jest po lewej stronie po wpłynięciu i jest tani po prostu. My w zasadzie nikt do nas nie przyszedł i nie zapłaciliśmy. A drugi port jest prywatny i tam są oczywiście toalety, prysznice, wszystko, no ale kosztuje chyba od 50-60 euro za noc, więc wybór należy do Was. No i zapomniałem dodać, że w tej prywatnej marinie jest prąd, co nie jest bez znaczenia, bo my tej nocy nie mieliśmy prądu na tej miejskiej kei. No i baterie nam troszkę siadają, bo nie ładowaliśmy już od kilku dni. No i w związku z tym musiałem kilka razy w nocy wstawać, żeby włączać silnik i trochę doładować, bo pikało. Powyłączałem lodówkę, powyłączałem inne rzeczy, no ale pikało nadal, więc no, prąd z kei, ważna rzecz czasem. Mówią, że spokojne morze nie czyni dobrego marynarza. Może, ale za to czyni najedzonego marynarza, co dla marynarza też ma znaczenie. No, płyniemy. To jest bardzo relaksacyjny dzisiaj rejs. No i śniadanko mamy właśnie takie dzisiaj.
Kupiliśmy sobie truskaweczki, melon i jabłuszko i banan. Smakowite rozpoczęcie dnia. A zgodnie z prognozami wiatr troszeczkę drążeje. Myślę, że może nawet rozwiniemy żagiel tak chwilę. Ma nawet być do może 17-18 węzłów za 3-4 godziny, więc zobaczymy, jak to będzie się rozwijać. Choć wielu naszych lądowych przyjaciół jest innego zdania, na morzu nudy nie ma. Przyszedł czas, że poczuliśmy wiatr w żaglach. Podobno w Polsce mamy zaskakujący atak zimy, chociaż dzisiaj jest zimna Zośka, więc raczej nie powinien być zaskakujący. No a w Grecji mamy 20, może 2 stopni dzisiaj i bardzo ładne, słoneczne niebo. No i mamy również wiaterek i płyniemy Waksztagiem. Wiatr mamy z tyłu, bardzo ładny. Płyniemy na północ w kierunku Perdiki, Eginy, a patrzę właśnie, mamy prawie 6 węzłów. Mamy prawie 6 węzłów, a praktycznie się nie czuję tutaj wiatru za bardzo w środku, no bo wiadomo jak to się płynie tyłem i nawet mamy tylko kenuę. Może nawet troszeczkę ją jeszcze zluzuję, żeby było więcej ciągu. Także bardzo przyjemny dzisiaj rejs. Jednak się rozwiało, tak jak było w prognozach. Perdika jest bardzo urokliwa, ale zatłoczona też, bo pływamy tutaj do portu, żeby się schronić, ale wiatr nadal jest, to dość silny, ale wygląda na to, że jest zapchany. No nie wiem, podpłyniemy bliżej, zobaczymy, może coś się znajdzie, ale patrząc na las jachtów tutaj to nie wygląda to dobrze. W Perdice w porcie są sympatyczne tawerny. Ośmiorniczki mają tutaj dobre, ale niestety rzadko udaje się tu zacumować. Intuicja nam podpowiada, że i tym razem się nie uda. No ale kto by polegał na intuicji? Nikt. W związku z tym wszyscy wpływają do portu, żeby się przekonać. My również. Intuicja mogłaby podpowiedzieć, że w ciasnym porcie przy wietrze i tłoku można się zderzyć. Ale kto by wierzył intuicji? Oj. No tutaj to jest jak na Marszałkowskiej. Budki się mijają kilka metrów od siebie. Myślę, że prędzej czy później tutaj ktoś się w coś właduje. To na pewno. Każdy wpływa i chce się sam przekonać, czy nie ma miejsca. Jakby nie było oczywiście miejsca. Więc musimy teraz się zrobić. Okazało się, że po manewrze nawet trzymała kotwica, ale byliśmy za blisko katamaranu
więc zmienimy troszkę miejsce. Wpłyniemy między te dwa statki, między te dwie łodzie i tam zrzucimy kotwicę i się cofniemy po prostu. No, chyba jednak nie udało się zatrzymać. Lecimy do tyłu. To nie trzyma. No to dobra. To jeszcze raz. No. Kolejne próby rzucenia kotwicy, a ta uparcie nie trzyma. Ale nie tylko kotwica dziś nam wrogiem. Napięcie na kotwicowisku narasta ze wszech stron. Kotwicowisko. Czasem na kotwicowiskach mam takie wrażenie, że wkraczam w strefę wojny. Bo ci, co już stoją, patrzą z wrogością, niechęcią na tych, którzy przypływają, bo staną za blisko. No więc dopływamy, machamy, jak to zawsze. A na pokładzie cisza i brak ruchu. I przygotowanie do skoku, żeby nam dowalić. Zakotwiczyliśmy nieśmiało bardzo. Stoimy dość daleko, ale z oddali odczuwamy ten klimat niechęci. I patrzymy z radością na następnych, którzy wkraczają w strefę wojny. Jesteśmy na Eginie. A Egina to nie taka pierwsza, lepsza wyspa. Ma się czym pochwalić. Wiecie, że pierwsza moneta w Europie została wybita tutaj, na Eginie, w VI wieku przed naszą erą, a była to drachma egińska. Była ze srebra, a na wersie miała żółwia morskiego. Ten żółw symbolizował potęgę morską Eginy. Potem, gdy Egina straciła znaczenie na morzu, zaczęto wybijać żółwia lądowego. To lubię w Grekach. Nie biją się z rzeczywistością, tylko łagodnie się do niej adaptują. Miałem majątek, teraz nie mam. No to nie mam. Za nami jest miasteczko Perdika. W 1537 roku osmański pirat Barbarossa spustoszył wyspę Egina, a Perdikę wykorzystał na swoją kryjówkę. To był okres tureckiej dominacji. Mieszkańcy Eginy musieli jakoś ratować swój majątek i swoje dobra ukrywali na pobliskiej Moni. Ciekawe, czy na Moni gdzieś jest ukryty jakiś skarb z XVI wieku. Chociaż pewnie mieszkające tam dzikie Daniele już go wykopały i podzieliły się z dziko żyjącymi pawiami. Z dzikusami to przecież nigdy nic nie wiadomo. Czy to człowiek, czy zwierzyna. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.